Cześć! Raz na 4-5 lat każdego z nas czeka wymiana opon. Często gumiarze nie chcą, bądź dodatkowo kasują za wymianę opon, gdy mają zdjąć koła samodzielnie. Dlatego dziś pokażę, jak samemu zdemontować koła w motocyklu. Zaczynamy od stabilnego podparcia motocykla. Warto się do tego przyłożyć, aby potem się nie wkurzać, że maszyna upadnie. Zawsze jest lepiej mieć motocykl podniesiony odrobinę za wysoko niż za nisko. Więcej miejsca przyda się przy wyciąganiu tylnego koła. Miejsca styku podnośnika dobrze jest zabezpieczyć twardą gumą, a między elementy, które mogą się poocierać od taśm, podłożyć coś miękkiego. No to zaczynamy od przodu. Luzujemy zabezpieczenie, a następnie odkręcamy oś. Zanim wysuniemy oś, dobrze jest odciążyć koło. W moim przypadku użyłem prawego uda. Koło dzięki temu nie spadnie, a i ośka wyjdzie lekko. Teraz pozostaje odłączyć napęd prędkościomierza i koło jest wolne. A, i jeszcze jedno. Od teraz lepiej nie wciskać klamki hamulca. Teraz zabierzemy się za tylnie koło. Zaczynamy od odkręcenia dźwigni hamulca i blokady bębna. Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko konieczności regulacji hamulca, przyda się zaznaczenie położenia tej dźwigni. Uważając, by nie poryzować chromu na bębnie, demontujemy wajchę. Przed odkręceniem blokady bębna trzeba wyjąć zawleczkę. I jedziemy z nakrętką. Blokada osi nie jest zabezpieczona. Wystarczy odkręcić. Czas zdemontować oś. Wystarczy zdjąć zawleczkę i odkręcić nakrętkę. Jeśli obraca się cała oś, można ją złapać z drugiej strony kluczem. W przypadku oporu podczas wysuwania można delikatnie ją wybić. W motocyklu, gdzie napęd realizowany jest wałem kardana, całe koło nadal powinno trzymać się na przekładni kątowej. Jednak dla bezpieczeństwa można podłożyć coś pod koło. Teraz opukujemy koło, aby zeskoczyło z przekładni. Koła zdjęte. Przy okazji można dokonać inspekcji hamulca bębnowego. Więcej o hamulcach, co prawda tarczowych, ale zasady ich higieny są te same w innym moim odcinku na kanale.
No jeszcze trochę estetyki. I teraz to samo, tylko od tyłu, czyli montaż. Zakładamy czysty dekiel ze szczękami. Wchodzi luźno i powinien się swobodnie obracać w bębnie, ale nie powinien latać na boki. Wkładamy koło na miejsce, odpowiednio trafiając na przekładnię kątową i wsuwamy oś. Zakładamy podkładkę i dokręcamy odpowiednim momentem. Teraz czas na dźwignię hamulca i blokadę bębna. Dobrze by było trafić w odpowiednie ustawienie dźwigni, więc znaki z demontażu będą nam pomocne. Czy warto oglądać śruby przed montażem? Panie, ta jeszcze wytrzyma, albo i nie. Wszystkie gwinty od zabezpieczeń polecam przykręcić na klej do gwintów. Motocykle jednak mają dość duże wibracje. Dokręcimy jeszcze trochę, no i wytrzymała 10 Nm. Jeszcze trochę dokręćmy tak, jak być powinno i pik. 16 już nie wytrzymała. Dobra, teraz już bez jaj. Nowa dobra śruba, klej do gwintów i jedziemy. Kolej na zawleczki, a zawleczki zawsze nowe. Przed ruszeniem w trasę koniecznie sprawdź hamulec. Jak coś nie działa tak jak powinno, to trzeba będzie go wyregulować. Z przodem idzie szybciej. Przed wprawieniem koła upewnij się, że klocki się nie zacisnęły. Szczelina musi być większa niż grubość tarczy hamulcowej. No, prawie zapomniałem, jak zawsze. Jeszcze osłona łożyska.
Teraz potrzeba podpiąć linkę prędkościomierza wraz ze ślimakiem. I tu uwaga! Mechanizmem trzeba trafić we 2 wypusty w kole. Da się założyć mechanizm błędnie, wtedy drogomierz i prędkościomierz nie będą działały tak jak trzeba i trzeba będzie ponownie odkręcić koło. No to została nam ośka i zabezpieczenie. Jeszcze kontrola ciśnienia i w drogę. U mnie powinno być 2 bary z przodu, a z tyłu 2,5. A, i jeszcze raz. Przed wyjazdem w drogę na pewno sprawdź sobie, czy przedni i tylny hamulec działa bez zarzutu. Mam nadzieję, że pomogłem. Powodzenia!